wygląda dniem nasz domek. Proszę, popatrzcie. Bardzo przyzwoity. A teraz przygotowujemy sobie śniadanie. Na śniadanie będzie musli. Widzicie? Z tutem, czyli z morwą, z rodzynkami, z cynamonem i z cukrem. Korzystamy z lokalnego czajnika. Postawiliśmy od razu ponad 1,5 litry wody, bo część pójdzie na musli, a część pójdzie na herbatę. A tak wygląda pomieszczenie sypialne. Tutaj spaliśmy, tutaj na termarestach. Tutaj wczoraj jedliśmy. Nie wiem, gdzie będziemy jeść, albo na zewnątrz, albo tu, bo jest już cieplutko. A tu mają też piecyk. Chcieliśmy nawet, był pomysł, żeby zapalić w piecu, ale nie było opału. Opowiem wam pewną historię, która mi się kiedyś tutaj, dokładnie w tym miejscu, przytrafiła. A było to 7 lat temu, w roku 2010. Wtedy podróżowałem w odwrotnym kierunku niż dzisiaj, czyli nie zjeżdżałem, wtedy byłem na piechotę razem z kumplem. Schodziliśmy z Przełęczy Chorgóż, żeby dostać się w stronę Langara, później do Iszkaszim i z Iszkaszimu, żeby się przedostać do Afganistanu. Widzicie ten potok był strasznie duży, straszna ilość wody z niego leciała do tego stopnia, że tutaj przelewała się przez drogę. W drodze była mniej więcej tyle wody. Z góry spadały takie wielkie kamienie, coś jak to, albo jak ten drugi. A myśmy doszli do tej strony, widzimy już ten domek, no i chcemy się przedostać. Nie da się, bo jest na drodze, w miejscu, gdzie spływa ten potok, o mniej więcej tyle wody, może tyle, jak to jeszcze się tu rozlewa. Cała ta woda z całym impetem schodzi w dół. A poczekaliśmy chwilę, wydawało się nam, że ta woda zrobiła się mniejsza. Kolega przeszedł pierwszy. Ja chciałem przejść dosłownie 5 minut później. Ubrałem plecak, wziąłem kijki i wlazłem w tą wodę. No i szedłem tak bardzo, bardzo asekuracyjnie, wiecie. No i doszedłem do połowy rzeczki i nagle nurt wody mnie obrócił i wywrócił plecami do dołu. Plecak poszedł jakby pod wodę i tu woda. Na szczęście tej sytuacji, całe szczęście tej sytuacji było tego, że z drugiej strony stali żołnierze i jak zobaczyli, że ja się wywracam, to jeden czy dwóch mnie chwyciło za rękaw, za ręce, za plecak i mnie wytargali. Wciągnęli mnie na drugą stronę. Jeśli by mnie nie wyciągnęli, to z całą tą wodą poleciałbym gdzieś tam na dół, w te kamienie i prawdopodobnie byłoby o jednego Polaka mniej. Także dzięki tym wszystkim ludziom, którzy mi wtedy pomogli. No i widzicie, takie przygody się trafiają. Nieraz się ryzykuje życie, ale na całe szczęście przeżyłem. Po 7 latach jestem tutaj znowu. Dzisiaj tej wody jest o wiele mniej i też wydaje mi się, że tutaj ten przepływ jest lepszy, że nawet jak byłoby dużo wody, to ona nie wejdzie na drogę. No, robi się pustynnie. Droga wcale nie jest łatwa, bo jest dużo kamyczków, na których można się wywrócić albo koło się kopie. Są też takie zjazdy, podjazdy. No za to widoki ładne. Pamiętacie, jaka była na początku rzeka szeroka?
Teraz już jest o wiele mniejsza, ale jeszcze nie, myślę, że nie do przejścia na nogach. Już nie Pancz, tylko Pamir. Na wprost widać już bazę wojskową i kilka zabudowań. To nie jest miejscowość, to miejsce się nazywa Horgusz. Tam chcemy dzisiaj dojechać. To będzie jeszcze stąd jakieś 6 km. Niestety jedzie się bardzo źle, bo ten piasek, żwir w niektórych miejscach jest strasznie sypki i koło się blokuje, trzeba pchać rower. Już jest godzina 5, w sumie cały dzień jedziemy. No ale zmienił się krajobraz, zrobiło się bardziej pustynnie. Teraz pokazuję tą stronę afgańską, więc widzicie jak to też już mało wody tutaj płynie. Więc jutro przejedziemy przez Przełęcz. Zjedziemy po drugiej stronie tych gór. Troszkę zmęczony jestem. Mieliśmy teraz przerwę na jedzenie, takie przedkolacyjną, bo tam pewnie jeszcze godzinę, półtorej będziemy jechać. A już byliśmy głodni. No jest wysokość 3800 ponad, więc też się już ciężko dycha. I pełne słońce, cienia żadnego. Ale z dobrych rzeczy wyprzedziliśmy Rosjan. Także Polacy są lepsi niż Rosjanie na tej drodze. Parę Rosjan wyprzedziliśmy dzisiaj. Sława Polsce, ojczyźnie naszej. Właśnie się obudziliśmy. Jest 7 po 7. 1 sierpnia. Także cały lipiec przeleciał. Przejechaliśmy go. Jesteśmy w Horguszu, obok bazy wojskowej. Spaliśmy w tym pomieszczeniu. To jest domek strażnika Parku Narodowego. Park Narodowy zaczyna się od tego miejsca i ciągnie się na wschód na odcinku 120 km. Wczoraj nam został ten domek udostępniony na nocleg. Także tutaj spaliśmy. Tutaj spała Dorenda. Ja swoje już złożyłem. Tu poukładałem, także spałem na materacu. Przykryty kołdrą, spało się dobrze, chociaż wczoraj w nocy mnie strasznie bolała głowa, ale nieważne. Ale generalnie chyba spało się w miarę w porządku, nie? Tak. Tak. Jak na zewnątrz? Ciepło? Tak, już jest ciepło. Już jest ciepło. Co idę jeszcze zobaczyć? Pokażę wam, o tutaj rowerki zaparkowane. I tak ten teren wygląda. Wysokość 3900 metrów nad poziomem morza, nad brzegiem morza. Co mogę dodać? To pod słońce będzie słabo widać, ale tam jest ta baza wojskowa. My jedziemy w tamtą szczelinę. Tam będzie Przełęcz, 4340 metrów, najwyższy punkt. Dużo budynków takich, jak widzicie, zniszczonych. To wszystko kwitło za czasów komuny. Tutaj granica państwa, granica Związku Radzieckiego. Te góry to już jest Afganistan. 50 km na wschód zaczyna się jezioro Zorkul, ale tam nie pojedziemy, bo nie mamy zezwolenia, trzeba by specjalne zezwolenia na to załatwiać. I tak byśmy się z czasem nie wyrobili, bo mamy jeszcze tylko 5 dni czy 6 dni, żeby opuścić, masz tu mucho, żeby opuścić Tadżykistan. I mam nadzieję, że bez rejestracji, tak, mam nadzieję, że zdążymy. A jeszcze wam później pokażemy, tam jest taki jeden jeszcze biały domek, w którym mieszkają ludzie, którzy się zajmują tą drogą, dyżurni. I wczoraj tam przyszliśmy i oni nam dali ten domek, ale kolację jedliśmy z nimi razem w tamtym. Gotowi do drogi. Żegnamy się, będziemy jechać.
w tamtą stronę, dokładnie na wprost, między te góry. Tam prowadzi droga do Przełęczy. Byśmy jeszcze jedli śniadanie tutaj. Приезжайте. Спасибо. Спасибо за все. Не за что, счастливо. Очень приятно было с вами познакомить. Dla mamy, dla żeny скажите привет. Dla dzieci, dla Обязательно. ojca, dla всех родственников. Обязательно, я все это. Главное, вы тоже хорошо добрались. Да. Спасибо. Спасибо большое. Передайте всем полякам привет. Да, да. Мамине родственникам. Каждый, Да. который посмотрит. Walery jest synem i w połowie Polakiem. Synem pani Bronisławy. Pani Bronisława mieszka we Wrank. Byliśmy odwiedzić ile? 3 dni temu? 4 dni temu? Gdzieś tam. 3 dni temu. Tak. Tam z mamą też sнимали. Да, Ja, да. też. Ну, большой привет Польше. Spasiba. Żegnamy się z widokiem na Afganistan. Zaczęliśmy podjazd, jesteśmy już 2 km od Chorgusza. Tutaj ostatnie koszary, ostatnie miejsce z tej strony, gdzie jeszcze ludzie żyją. A my jedziemy w tamtym kierunku jeszcze do podjechania 300 parę metrów różnicy wysokości, a potem zjazd do drogi, gdzie już będzie asfalt. No cóż powiedzieć, fajnie się jechało wzdłuż Pancz, fajnie się jechało wzdłuż rzeki Pamir, choć ten wczorajszy odcinek jest bardzo kiepski, bardzo słaba nawierzchnia, koło się kopie w wielu miejscach, nie da się jechać, trzeba prowadzić rower. No taki po prostu urok tej drogi, no. Kto się tu wybiera, ten musi sobie zdawać sprawę, że z tego, że nie jest tutaj idealna nawierzchnia. Za to są piękne widoki. Dzisiaj jest troszeczkę wiatr, troszeczkę chłodniej. Mam nadzieję, że nie skończy się tak jak wczoraj bólem głowy i wyłączeniem. Po prostu ja wczoraj położyłem się o godzinie 20 i byłem wyłączony. Obudziłem się później gdzieś 10:30, dalej mnie głowa bolała. Potem się obudziłem o 1:00, dalej mnie głowa bolała. Na szczęście rano było już ok. Miejmy nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie, że dojadę, zjadę i wszystko będzie w porządku, że będę się tak dobrze czuł jak teraz. A już przekroczyliśmy 4000 metrów. Także jedziemy. No i dojechaliśmy na Przełęcz, Chorgusz. Ta Przełęcz jest taka dość duża, ona się ciągnie jeszcze tam w tamtą stronę. Zaraz wam pokażę przez 2-3 km, zanim będzie tak najwyższy punkt tej Przełęczy. Ale z tej strony za to jest ładny widok na Hindukusz afgański. Także tutaj jest punkt widokowy, punkt, żeby się zatrzymać, zrobić zdjęcie. Dorenda też była patrzeć. Tak. Przy okazji szukała Robina, ale nie znalazła. Nie, niestety. Niestety, no. No ale widzicie, dlatego, że tu jest taki ładny widok, to nie jesteśmy sami, bo są turyści. Samochód turystyczny się zatrzymał. Tam już jedzie następny. Tak to jest z tymi miejscami turystycznymi. Ile wczoraj naliczyłaś w ciągu całego dnia samochodów i motocykli? W jedną stronę 12 samochodów, w drugą stronę 11 samochodów i 4 motocykli. 4 motocykli, no to widzicie, że jest spory ruch na tej drodze. Nie wszystkie były turystyczne, No, to znaczy, bo nie. były miejscowe też, nie? Tak, i też jedna ciężarówka rano Jedna była. ciężarówka, no. Dwa samochody, gdzie piliśmy wino, to byli lokalsi. A tutaj przejechali wynajętym samochodem, bo widać nasze europejskie czy amerykańskie twarze, a auto na kirgiskich blachach, także wynajęli pewnie w Oszu albo w Biszkeku i sobie jadą sami. Good Russia! Russia, good! Dorenda spotkała swoich Zioma! ziomków. Земляк мой! Скажите, там панорама на 90 градусов. Aha. Скажите, я им Er is daar een panorama van 90 graden, zegt hij. Ja, 360. Ja, hij zegt 90, die maar genoeg, hij wijst inderdaad meer dan 90 aan. Nou, dan is het goed.
Lijkt me ook eerder 360 als je daar bovenop staat. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś na tej przełęczy spędziłem 2 dni. Spałem tutaj 2 noce. Tam za jeziorkiem na zboczu jest taki domek. Niegdyś mieszkał tam mój znajomy Michał. Niestety on już nie żyje. To był ten chłopak, u którego ojca byliśmy w domu. Wcześniej na pewno na nagraniu to będzie. Zresztą mogę wam wrzucić teraz zdjęcie jego ojca. On tu zajmował się wypasaniem owiec, krów. Mieszkał z żoną w lecie z dzieciakami. No i myślę, że dobrze mu się powodziło, ale pewnego dnia żona powiedziała, żeby pojechał do pracy i on wziął swoje rzeczy i razem z kolegą ruszyli do roboty do Duszanbe. No i pracowali tam w Warzobie, to jest obok Duszanbe, na jakiejś budowie. Wieczór po pracy poszli się wykąpać do rzeki. On się strasznie bał wody. Zawsze omijał wodę. Nie wiadomo z jakiej przyczyny poszedł się tam kąpać. Razem z kumplem 2 utonęła. Także był kolega, nie ma kolegi. Za to pozostały wspomnienia. Tam jego domek, gdzie kiedyś przez 2 noce, prawie 2 dni spędziłem. A my jesteśmy już prawie na szczycie przełęczy. Przełęcz jest chyba gdzieś tam mniej więcej, gdzie teraz widać Dorendę. I będzie ponad 20 km zjazdu, niestety nie bardzo fajną drogą. Nie jest dzisiaj tak gorąco, mamy przyjemny wiatr w plecy. Spotkaliśmy fajną grupę ludzi z Izraela, takie sami starsi ludzie. Przyjechali 5 jeepami z przewodnikiem i poczęstowali nas snickersami, także zjedliśmy snickersy. Było bardzo miło z ich strony. No, poczęstował nas ich przewodnik, taki młody chłopak, ale zawsze to miło.